Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy przeogromny koreański Sky Resort. I nie jesteśmy sami, bo jest z nami Pelikan z kanału Bezdomny Pelikan, wpadajcie. Dzisiaj spot premium. Zaczynamy. Chodźcie z nami. Zapraszamy. Dobrze jest ta Korea ustawiona. Kora jest bardzo dobrze ustawiona teraz. Dawaj ten, radio. Śmiesznie, bo te radia wróciły do kraju swojego pochodzenia. Bafęk, no? No. Raz, dwa. Dobra, i drugą. Raz. Działa? Dobra, słuchajcie, patent mamy taki, ponieważ obiekt jest naprawdę ogromny, to się rozdzielimy i zobaczycie to z 3 kamer. A żeby było jeszcze lepiej, to każdy z nas pójdzie oddzielnie, więc Pelikan będzie miał zupełnie jeszcze inny materiał niż my. I z 2 filmów, bo Tak. będzie też film z tego miejsca, na który wbijajcie obowiązkowo, bo naprawdę warto. Więc teraz co? Idziemy, jesteśmy na radiu. Spotkamy się co, tak za godzinkę wstępnie tutaj? Wstępnie, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. A my Dzwońcie pójdziemy do w tą mnie. samą stronę i najwyżej będę dzwonił. Zróbmy tak. No to ja idę na dół, bo tam była ta Coca-Cola. Dobra. Ciao. To ja śmignę tam, bo ten blok mnie najbardziej interesuje. W ogóle znowu kręcę, mam kamerę na głowie i w ręku. I tak jak mówię, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby tą kamerę na głowie ciągle mieć. Dlatego ujęcia z głowy mogą być no takie bujane. No już Łukaszek zazwyczaj ma tą kamerę, to wiecie, że on już nie ruszanie głową opanował do perfekcji. A ja niestety mimo wszystko jeszcze trochę nią macham. W ogóle dziwna sprawa, że na wejściu to pierwsze i główne co mamy, to nie są schody. Schody są lekko z boku tutaj, tylko jest winda. To jest tak wysokie, że zapewne jak wejdę na górę, to będę zmachany. Poczekajcie. Oprócz tego, że mam 2 kamery teraz, jedną na głowie, jedną w ręku, to człowiek orkiestra, bo mam też lampę. Ale przejdziemy sobie przez budynek, a to dlatego, że tam mamy główną ulicę. Nie chciałbym, żeby było mnie widać. Ej, obczajcie, tu jest recepcja. Jeszcze pozostawały krzesła i to wszystko stoi. W ogóle jak ja się jaram, że my tutaj trafiliśmy. Patrzcie na to. Jakieś znaki. To jest chyba jakiś punkt medyczny mógł być albo coś takiego. Coś robotnicy? Nie mam dlatego pojęcia, nie umiem po koreańsku. W ogóle to wszystko jest na górze i zobaczcie, są takie domki, ciach. Wszędzie dookoła, po takich półokręgach, a tam z tyłu są największe hotele. I tam są chłopaki, tam poszedł Konrad, a mnie interesuje to. Tutaj jest nazwa ośrodku Alps Resort, ale jesteśmy w Korei. To są koreańskie Alpy. W ogóle tam leci śmigłowiec tak bardzo nisko, tuż nad górami. Ja pierdzielę. Ale kozak. Zobaczcie, tu jeszcze jest napis reception. Widzicie? Registration w sumie. Alps Resort, Seul. Pozrywali już te herb u góry chyba był. Czy tam w sumie nie wiem, może logo tego ośrodka. Tutaj nie wiem, jakieś godziny pracy może były. A jak nie godziny pracy, to załóżmy otwarcia restauracji i tak dalej. Tu są ceny. Jeden pokój, 42 000 i tych ich wariatów i 35 000 w low season. To dla nas ten, 3-osobowy. Pokoj od 105 do 108. Takie, widzicie, balkonik, jakby takie przejście. I tutaj po prawej będą pokoje. Pamiętajcie, że najciekawsze rzeczy są albo na górze, bo nikomu się tam nigdy nie chce chodzić, albo w piwnicach, bo tam się właśnie takie rzeczy znosi. Mniej więcej 11 pięter na górę, 10 zwykłych. No i ostatnie to jest to takie techniczne. Widać pomieszczenie, gdzie znajdują się dźwigi, windy i cała aparatura. Tutaj ktoś miał telefonik, jakby się coś działo. Jeśli chodzi o taki szybki zarys informacyjny, zobaczcie, tutaj znaleźliśmy coś na zasadzie jakiejś piwnicy. No i pamiętajcie, że jesteśmy przy Korei Północnej, więc no nie zdziwiłbym się, gdyby to był jakiś schron chociażby, ale to ogarniemy później. Kuba
poszedł gdzieś tam w tą stronę, mniej więcej tutaj, gdzie paluchem pokazuje. No i potem się wszyscy gdzieś tutaj spotkamy. Bezdomny pelikan jest na tej wieży, jeszcze tam zaraz śmignę. A teraz zapraszam Was do w sumie eksploracji najwyższego z tych obiektów. Tak się zastanawiam, co to jest. Ale to był chyba bankomat. Jakieś śmieci, ale no bez kitu, nie. Jakiś telefon jest w środku. Jakaś budka telefoniczna może. A to taka malutka? No to się obraca w ogóle, ty. Co to jest? Obczajcie. No to jakaś budka telefoniczna była. Tylko czemu to jest obrotowe? To nie mam bladego pojęcia. Może raz na jakiś czas czyszczyć radio. Bo jesteśmy też w okolicy Korei Północnej, za chwilę do tego przejdę. Obczajcie, fotel do masażu LG. W ogóle jaka bania. Chciałem na tym usiąść, on jest cały uwalony. Obczajcie, jeszcze jest jakiś panel sterowania. Wszystko po koreańsku. Masował też ręce z tego co widzę. A, bo to powinno być tu położone. O. Ale no bez kitu znaleźliśmy fotel do masażu. Niezły temat, co? Ja pierdzielę. Basen. Koreański basen. To w ogóle to jakoś od zaplecza ten wbiłem do środka. Jakoś jak to jak szklarnia trochę wygląda. U góry tam chyba trybuny. Trochę coś jak nasza Legnica. Tu jeszcze widzę zostały te takie linie odgradzające. I co? Zobaczmy co jest tutaj za tymi szybami. Ale to chyba wygląda jak to w ogóle zapachniało dziwnie takim drewnem. Może tutaj też gorące źródła gdzieś są. To chyba były przebieralnie. Nie wiem jak to przeczytać. Widać, że tak, góra już jest pozrywana, widzicie? 30 lat minęło. I teraz tak, tu mamy... Tak, tu były przebieralnie na 100%. Tam dalej jest chyba zejście do gorących źródeł. O tam, na wprost. I tam za chwilę przejdziemy. Bo jeszcze chciałbym się cofnąć i zobaczyć, co było tam u góry. Spójrzcie, kogo zobaczyłem w tym małym okienku tam. Nie wiem, czy dobrze przybliżam. O! Jak go wyczaiłem? Tutaj widać, kręci sobie. Gorzej ma lepszego zooma niż on. Trochę może bujać, bo mały ruch i już średnio widać, ale przynajmniej widać, co on tam dokładnie robi. Zobaczcie, jaka to jest odległość. On jest ciągle w tym małym okienku. To jest olbrzymi resort. Zobaczcie, że tutaj jeszcze gaśnice i od cholery porcelany. Koreańskiej zapewne, albo chińskiej, nie wiem. Charmstone. Nie wiem, czy kojarzycie tę firmę, ale jeśli kojarzycie, to dajcie znać, czy to są jakaś porcelana taka premium quality z najwyższej półki, czy to po prostu zwykłe koreańskie wyroby, o których nikt nie wie. Kojarzysz firmę Charmstone? Nie. No właśnie one są tej firmy. Jestem ciekaw, czy to wiesz, jakaś taka high quality, czy to raczej takie... To jest taka, wiesz, w miarę okej, nie? No i to był właśnie ten cały budynek. I spójrzcie, że on musiał być odnawiany, bo tam jeszcze stary beton jest. Tutaj są jakieś pojemniki raczej pojemniki, po prostu wiadra, które zostały porzucone i to wszystko jest wyciągnięte z tych hoteli. A ja tutaj właśnie na szybko chcę wejść tam na samą górę. U góry mamy saunę, a na dole mamy bankiet. Tu jeszcze zobaczcie coś po koreańsku napisane i takie LEDy wstawione. O, tu będą zdjęcia, jak to wyglądało. To są te sauny. Jakieś różne kolory świateł. Tutaj widzę. Jezu. Gdzie my jesteśmy w ogóle? My weszliśmy chyba tu. Czyli sauny będą? I tak, zgadzałoby się, obczajcie. Tu jest informacja, a tutaj są szafki, w których można było schować, idąc na saunę, swoje gadżety. I właśnie na takie okazje zbieram ze sobą naklejki. I teraz
Wsadzam taką naklejkę do jednej z szafek. Nie wiem, czy widzicie na ujęciu, czy nie, ale jaki to numer, ale jeżeli ktoś z Was tutaj trafi, no to ma go od nas gadżet. Wchodzimy na zaplecze recepcji. O, tutaj są rozpisane stoki. I ze stokami było, tu jest to całe miasteczko, widzicie? Tutaj jest ta wieża, czyli stoki były tu, były wyciągi. Problem w Korei był taki, że oni mieli krótkie te stoki, dlatego budowali właśnie takie ośrodki. I obczajcie, tu wszędzie na tych, nie wiem jak to nazwać, na tych przegródkach leżą i to jeszcze z numerami 32, widzicie? I tu było 32. Do tych szafek chyba to są zapasowe klucze. Wbijamy do sauny, tylko że damskiej. Ja pierdzielę. Ale to radio mnie zaczyna denerwować. Wyłączę je na chwilę. Obczajcie, tutaj są te takie prysznice. Jeszcze jest mydło. Czajcie temat? Tu są prysznice. Tutaj w środku takie coś jak jacuzzi, że tak powiem. Nie wiem, oni tu mieli jakieś te swoje sposoby, bo tu siedzieć na siedzącą, myło i tak dalej, a tutaj jest sauna. Jakieś szczury tu chodzą, bo są bobki. Wiem, że cały czas się powtarzam, ale jestem mega zajarany. Tutaj są te baseny chyba z zimną wodą. Jest kompletnie ciemno w ogóle, gdzie chodzę. A, to są te takie krzesełka, na których oni siadają i właśnie na tych niskich prysznicach się podmywają, że tak powiem. To mydło mnie najbardziej rozwala, bo to jest taki idealnie pokazuje obraz jakby azjatyckich urbexów, co nie? Że tutaj bez kitu nic nie jest ruszone. Tutaj mamy dalej szafki, już takie większe. W ogóle tu jest jakby jakaś kuchnia zrobiona. Zobaczcie, zlew, dyspenser na wodę, podgrzewacz czy coś. Ale dobra, idziemy dalej. A, to też są sauny. Tylko takie w domkach, znaczy takie jakby w stylu domku. U góry chyba były wyświetlacze z temperaturą. A może to były jakieś komory lodowe? No, tak. To chyba, w ogóle to jest echo. Tu się leżało się na ziemi i to chyba są jakieś... To jest w ogóle bardzo zimno w środku. Mogły być jakieś komory takie kriogeniczne, chociaż nie, byłoby inne wejście. Albo kolejna sauna, nie wiem, ale chyba 2000 jenów kosztowało wejście do tego. Jakieś takie kryształki porobione. Tam na wprost jeżdżą na koniach. Dobra, to tutaj ze sobą zamkniemy. Historia tego miejsca zaczyna się jeszcze przed powstaniem tak naprawdę tego resortu, czyli przed 1976 roku, kiedy to tutaj ludzie zjeżdżają właśnie, żeby pojeździć na nartach i nie tylko z Korei, ale też z Chin, z Japonii. W 1976 roku powstaje ten wielki resort ze względu na to, że zobaczyli, że jest takie zapotrzebowanie. Między innymi to właśnie tutaj wyszkoliło się wielu przyszłych mistrzów olimpijskich i mistrzów Korei Północnej. Korei Południowej, ale niestety w 2006 roku ze względu na coraz bardziej malejący popyt ten cały ośrodek został zamknięty i popadł w ruinę. W pewnym momencie w Korei Południowej Amerykanie zaczęli stawiać system ochrony powietrznej. Amerykanie po prostu chcieli ustawić tutaj systemy, które zapobiegną ewentualnym atakom z Korei Północnej, z Chin czy z Rosji. No i Chiny się na to obraziły, a tutaj lwia część, znaczna część właśnie ludzi, którzy tutaj przyjeżdżały, to były na przykład wycieczki chińskie. No i w tym momencie, jeśli ich zabrakło, ponieważ państwo chińskie powiedziało, Republika Chińska powiedziała nie jeździcie do Korei Południowej na narty, no to tak naprawdę bardzo duża część tego biznesu przestała mieć sens, bo przestali dostawać pieniądze. Jeszcze potem chcieli to reaktywować na 2018, kiedy tutaj były Igrzyska Olimpijskie, zimowe Igrzyska Olimpijskie, no ale niestety, albo stety, nie wiem, no nie udało im się. No i resort tak naprawdę od tego 2006 roku jest ciągle taki, jaki jest, jaki go widzicie, czyli jest piękny, opuszczony i moim zdaniem nadal się go da zreaktywować. A czy to będzie kiedyś zrobione, tego nie wiem.
Kończę tą przydługą gadkę. Kuba pewnie to potnie, ale tak mam nadzieję, że mądrze. Mam nadzieję, że mądrze. No i chodźcie dalej eksplorować, no bo obiekt naprawdę robi kosmiczne wrażenie. Hechong. Nie wiem, ale dużo tego leży tutaj na podłodze. Zobaczcie, to są w ogóle bębny. Jakieś tamburyny ich. No, dokładnie. Widzicie, jest scena. Taki dom kultury, jak to się u nas nazywa. Bo tu już jest wszystko porozwalane i to tak dość nieźle. Jednak widać różnicę jeszcze pomiędzy Japonią, jeżeli chodzi oczywiście o urbexy, tak? To jakiś... Nic sam z tego nie wyczytam, bo wszystko jest po koreańsku. Jupitery. Tak, to był teatr. Tam siedziała cała ekipa, widownia. Tak wchodzimy w trochę taką niebezpieczną strefę, dlatego założyłem kask. Stary komp. I to chyba wszystko to było od sterowania albo muzyką, albo oświetleniem. Jeszcze mikrofon. O, AZ5. Coś kądziu nadaje. No siemano, co tam? Gdzie jesteś teraz? Dokładnie to chyba w kinoteatrze. No tam gdzie baseny to u góry. No dobra, no to ja powoli będę schodził z tego najwyższego budynku i będę szedł do zegara. No dobra, no to ja też wychodzę, tutaj jeszcze sekundę potrzebuję i dostanę zegara. No i gitara. Dobrze, że mam kask. No po coś człowiek czuje bezpiecznie. Ale mnie wystraszył. O skurczybyk. Ale chyba go kłusownicy dorwali, bo zęby ma wycięte. Wychodzę, wiecie, z zakrętu i taka bestia stoi. Bo tu było główne wejście jakby na ten teatr. Tutaj klatka schodowa główna i jakiś żyrandol w ogóle. Ja cię kręcę. Wysoko tu jest? No. Nawet nie wiedziałem, że tak strasznie nisko, tak strasznie wysoko wyszedłem. To jakiś pokój Shinseng, czyli pokój papierologii. Kurde. To jest chyba biuro jakieś. Zobaczcie. Jeden na drugim siedział. Taki open space, że tak powiem. Nie wiem, jak po koreańsku będzie open space. Ale tutaj wszędzie dalej są, tu akurat nie, ale tu są wszędzie dokumenty. Tylko niezależnie co w nich by było napisane, ja i tak bym nie miał bladego pojęcia, co to jest. O, jeszcze pieczątka. Widzicie? Dobra, słuchajcie, wychodzę z kinoteatru, zostawiam Mietka. Mietek tutaj będzie pilnował. Zejdę na dół, jeżeli coś tam jeszcze będzie ciekawego, to wam pokażę, a jeżeli nie, to będę szedł już w stronę Konrada. Zobaczcie, Kuba nie wie, że jest obserwowany. Założył sobie kas robotnika i myśli, że jest fajny. Ale bezpieczeństwo na urbexie przede wszystkim, pamiętajcie. Ciekawe, kiedy mnie zobaczy. Ktoś naprawdę miał fajny pomysł, bo dołem posadził kolory. Tutaj kosodrzewinka taka, już trochę za duże, już takie choineczki z klonami wymieszane. Przepięknie to wygląda. No i majestat. Majestat tworzy też to, że to wszystko jest pod górę. Jeszcze mnie nie widzi. Jeszcze robi przebitki. Kuba w naturalnym środowisku. Wie, że ktoś go obserwuje, ale nie wie kto. Nie wie skąd. Czuje niepokój. On wie, że coś się dzieje. Ale jak już się dowie, to będzie za późno. Nawet na tym zdjęciu ja mogę być. Zauważył. Zdemaskowany. Przyczaił mnie. Siemano. Jak tam? Tak półtorej minuty się obserwuje. Serio? No. Jesteś stalkerem z Korei? Tak. A gdzie jest Pelikanos? Poszedł tam po twoje lewo. W lewą stronę. Tak.
Nie, teraz chcę pójść na górę, zobaczyć, czy coś tam jest i zaraz schodzę. Ciekawe, czy został ten cały mechanizm w ogóle teraz dopiero... Ojej, jaka brzucha. Powstał ten cały mechanizm odpowiedzialny za poruszanie się zegara. Ale wiecie co, jak go odnawiali, ten cały środek, to sądzę i patrząc się po tym, że te schodki są już odnowione, to i że ten cały mechanizm już jest, można powiedzieć, wyciągnięty. Tu pusto. Widzicie? Jest jeszcze wejście po drabinie. Tutaj mógł być cały ten, jakby, jak to się nazywa, cały mechanizm. Taki kwadrat, w którym za wiele nie ma. I wejście po drabinie na górę. Dobra, wszedłem na górę. Jak widzieliście, ta drabina tu ma za 20 metrów. Też się odczołgam. O, z niej. O. Kurczę, przestraszyłem się, że tu jakaś policja jeździła. Na zasadzie jakiegoś takiego hałasu było. No. Powiem wam, że ta jest już taka chybotliwa. Kurczę, tu drabina na drabinie, żeby na to wejść. Ale jestem już... No... prawie na samej górze. Ale wyżej to już nie ma sensu wchodzić. A stąd mamy widok z tego zegara. Ten zegar to w ogóle jest pode mną. A tam, nie wiem czy widzicie, taka kropeczka, to jest bezdomny pelikan. Chodzi. No stąd widok jest dużo lepszy. Znajduję się w czymś takim. Powiem wam, że widoki tu są nieziemskie. Jest naprawdę pięknie. Tam daleko jest bezdomny pelikan, tylko ja go widzę. Jakuba nie widzę nigdzie. No ale... no cóż. Udało się zdobyć wieżę. To teraz trzeba po tych drabinach zejść na dół. Ta pierwsza jest taka chybotliwa, jej się boję. Ta druga jest solidna, przytwierdzona do ściany, więc sądzę, że tylko mój błąd by mógł mnie pozbawić życia. Bo tak naprawdę to 20 metrów bez żadnej asekuracji. Jeśli zachowacie spokój, to jest połowa sukcesu wszystkiego, co w życiu robicie. Najgorsze to jest wpaść w panikę. A no, powiem wam szczerze, że często taka jest ludzka natura, no, że po prostu ta panika nam towarzyszy. I no, jest dobrze, a zaraz może być źle. Tak jak i ja teraz na tej drabinie. Każdy schodek przybliża mnie do sukcesu, jakim jest z niej zejście. I powiem wam, że to dzięki wam teraz na przykład jak schodzę, mniej się boję, bo mam do kogo powiedzieć, nie tylko gadam do siebie, ale wiem, że jak to będziecie oglądać, to też będziecie mogli poczuć chociażby klimat tego, jak ja naprawdę rzeczywiście się trochę tak boję, no wiecie. To, że to robię, to nie znaczy, że nie mam strachu. Ja wiadomo, że nie jestem Bente, który by tutaj skakał, na jednej ręce wisiał, ale jakby nie było, dla mnie to jest wyzwanie. No i wiecie, wyzwanie, którego wiele osób by nie podjęło. Wiesz co, Kuba, jestem na takiej wysokiej drabinie. Jak zejdę, to się odezwę. Nie wiem, czy mnie usłyszał. Ale chyba tak, bo też ogarnął, że jak jestem na drabinie, to lepiej mnie nie rozpraszać. Wielka tajemnica tego wszystkiego, co tutaj się działo, jest w tej budzie. To jest najlepsze, co jest. Zobacz.
Jest zasłonięte okno, to znaczy nie, że nie wolno. Można było wejść. No, ale drzwiami już spoko, to nie? Idziesz do piwnicy? No idę, zaraz się stykam, zawsze do piwni schodzi. To są jakaś ta rozdzielnia mocy, wiesz? Tylko wiesz co jest najgorsze, że kurczę ta pompa, ona chodziła, czyli tu jest prąd. Gdy gdzieś można nas popchnąć. No dlatego wiesz, są cały czas te ostrzeżenia i tak samo tam dalej też wiszą na szafach, widzisz? I ja bym się nie zdziwił, gdyby tu naprawdę gdzieś jeszcze był prąd podłączony. No przecież jakoś ten hydrofor musiał działać, to nie? Duże to jest. Właśnie, a tutaj jest ta studnia, to uważaj. No. Wow. Jakie to jest wielkie. Bo jak ja stałem u góry, to słyszałem jak stąd wodę czerpali. To jeszcze na szybko zejdę na dół. Ale nie byłbym sobą. Oż ty. Zobaczcie. To wszystko jeszcze osłonięte. Te pompy. Wiecie co? Tutaj jeszcze jest od cholery takich osłoniętych ogromnych pomp. No bo mówię ci, że to działa że ta pompa działa i tu jest prąd dociągnięty, co nie? Bo ja słyszałem jak ona działała i wodę wyciągała. Pozdrawiam Łukasza, naszego przyjaciela z Urbex History. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym, ogromnym Sky Resorcie w Korei. Dzięki wielkie Pelikan. Dzięki. Ja mogę tylko lewą, dzięki. Pamiętajcie o tym, aby wbić do niego na kanał i zobaczyć to miejsce z jego oczami. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. A i dziękujemy tym państwu tutaj, czyli naszym kochanym patronom. Akurat tamtym. Tamtym państwu. Pa.